cały czas muszę gdzieś tutaj jakby kontrolować i ustawiać ten samochód w pasie ruchu, więc to jest dość męczące. Jak zrobi się trochę wilgotno, jak spadnie delikatny deszczyk, to przy delikatnym nawet dodawaniu gazu trakcja od razu jest gubiona i koła zaczynają mielić w miejscu. I tak się zastanawiam, gdyby ten samochód jeździł tak, jak wygląda. Takiego samochodu na kanale Auto Made in China jeszcze nie mieliśmy. Ja nazywam się Juliusz Szalek i to jest właśnie kanał Auto Made in China, a przed Wami kopia Lamborghini Urusa, czyli Forting T5 Evo. Doskonale kojarzycie, jak wygląda wspomniane Lamborghini Urus. No i jak Wam się podoba oryginał? A jak Wam się podoba Forting? No i nawet kształt tego logotypu jest bardzo podobny. Dokładnie taki sam przód, dokładnie taki sam kształt znaczka. No prawie dokładnie taki sam. Te same przetłoczenia i ten sam masywny przód. No ale przecież tego samochodu do Urusa porównywać nie będziemy. No ale czy Forting jest absolutną nowością na naszym rynku? Jeśli dobrze kojarzycie i oglądacie i śledzicie nasz kanał, to możecie na tym kanale zobaczyć sobie test Ceresa albo test Voyaha. I to są właśnie marki koncernu Dongfeng, tego samego, który stworzył Fortinga. Ten samochód można powiedzieć, że jest kopią Urusa, ale tylko od strony wizualnej. I tak się zastanawiam, gdyby ten samochód jeździł tak, jak wygląda. Patrząc na ten samochód, trzeba powiedzieć jedno. On naprawdę może się podobać. Te świetne reflektory, te wszystkie ostre kształty to jest ładna rzecz, ale nie podoba mi się typowo azjatyckie podejście do motoryzacji, czyli dużo tych chromów. I dlatego teraz wezmę silnemu trochę czarnej taśmy i to po prostu zakleję, robiąc, moi drodzy, tuning od razu tego samochodu. Wiem, że tej taśmy trochę trzeba na to zużyć, ale zobaczcie, czyż nie ładniej to od razu wygląda? Oczywiście, że ładnie. I o ile z przodu ten samochód naprawdę może się podobać, tak z boku już tutaj zdecydowanie mniej się dzieje. Fajne są te plastikowe nakładki, które w zasadzie mają imitować trochę włókno węglowe z takim satynowym dekorem. Zdecydowanie znowu lepszy jest tył tego samochodu, czyli duży napis, oznaczenie modelowe. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. I znowu warto odbić się do oryginału, czyli Lamborghini Urusa, który również ma podwójne wydechy, a tak naprawdę podwójne po każdej stronie. Bardzo wysoki jest ten zderzak, tu jest bardzo dużo czarnego plastiku. Jeśli troszeczkę odejdziecie od tego samochodu, to zwrócicie uwagę, że z proporcjami tego auta coś jest nie tak. On jest zdecydowanie wyższy niż szerszy. Brakuje mu takiej muskulatury, którą znajdziemy oczywiście w oryginale. Na pierwszy rzut oka z proporcjami tego samochodu jest coś nie tak, ale pod względem wymiarów to jest dobra klasa średnia, czyli 4,56 m długości i rozstaw osi 2,71 m. No i właśnie to powoduje, że Forting T5 startuje w konkurencji naprawdę wielu przeróżnych SUV-ów czy crossoverów. To jest oczywiście Hyundai Tucson, to jest Kia Sportage, to jest Toyota RAV4, to jest wreszcie chińska konkurencja, czyli Bike Beijing 5, czyli Omoda, czyli JQ7, no czyli MG HS, no i Maxus. Dobrze, wiem, że niektóre z tych samochodów są nieco większe, jak na przykład Rawka, ale są też nieco mniejsze, jak właśnie wspomniany Beijing. No i na pewno teraz zastanawiacie się, w jakiej wersji występuje ten samochód na naszym rynku. I tutaj trzeba jedną rzecz istotną powiedzieć, bo na naszym rynku T5 w wersji Evo skonfigurowany jest tylko i wyłącznie w jednej wersji. Jeden silnik, jedno wyposażenie i jedna cena. 129 900 zł. Dopłaty? Owszem, mamy dopłatę za kolor i mamy dopłatę za urządzenie, dzięki któremu możemy nasz telefon sparować z samochodem. Opcji nie ma innych żadnych. Lista wyposażenia jest jedna i niezmienna, ale tutaj ważna uwaga, tylko i wyłącznie na naszym rynku, bo importer zdecydował, że u nas ten samochód będzie dostępny właśnie w tej jednej konfiguracji. Normalnie na całym świecie, w całej Azji ten samochód występuje w wielu różnych odmianach wyposażenia, a także w wielu różnych odmianach napędowych.
Będzie hybryda PHEV, no i będzie także bogatsze wyposażenie, ale nie u nas. Napęd na przednie koła, silnik. I tutaj chyba największa niespodzianka, bo w przypadku chińskich samochodów te silniki bywają różne. Jedni producenci chwalą się, że silniki powstają przy udziale konkurencji czy współproducentów. Tutaj mamy do czynienia, moi drodzy, z silnikiem Mitsubishi 4A95TD. Tak, moi drodzy, tutaj mamy silnik 1.5 o mocy, uwaga, 177 koni mechanicznych, produkcji Mitsubishi, skrzynia biegów 7-biegowa Magna, ale uwaga, to nie jest ten sam silnik 1.5 o mocy 177 koni mechanicznych, który występuje w bajkach Beijingach. Nie. To jest zupełnie inny silnik. I dlaczego mówię o tym właśnie samochodzie, o tym Beijingu? Bo importer na polskim rynku jest dokładnie ten sam, czyli importer sprzedaje u nas i Beijingi, i Fortingi. Jak na razie, bo ma sprzedawać więcej innych chińskich marek. Jeśli zastanawiacie się, czy do tego samochodu można wsadzić instalację LPG, to już spieszę z informacją, że tak, importer nad tym pracuje i tak samo jak do Sangyongów, którymi handluje, tak samo jak do bajków Beijingów, którymi handluje, tak i do Fortinga będzie można wsadzić instalację LPG. Co więcej, to importer tę instalację zainstaluje, nie tracąc przy tym gwarancji. Zawieszenie to jest też klasyka i mówiąc o tym samochodzie i jeżdżąc tym samochodem, odnoszę wrażenie, że mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z klasyczną motoryzacją, czyli z analogowym samochodem. Z przodu kolumna McPhersona, z tyłu wielowahacz, nie belka, wielowahacz. Napęd naprzód i ważna informacja, że hamulce z przodu jak i z tyłu są oczywiście tarczowe, ale te tylne są takie maciupkie. No widzicie, ten hamulec wcale nie jest wielki, tarcza może jeszcze, ale zacisk już niezbyt duży, a koło 19 cali. Jest też koło dojazdowe, pełnowymiarowe koło dojazdowe, no tak, bo to nie jest taki pełnowymiarowe koło takie normalne, tylko to jest dojazdówka, ale jest i w standardzie. No i teraz, jeśli mówimy o tylnej części nadwozia, to pojemność bagażnika. Producent chwali się, że tutaj mamy do czynienia z bagażnikiem o pojemności 480 litrów. Chciałbym tutaj aż nalać tej wody, żeby zobaczyć, czy faktycznie te 480 litrów jest. Nie ma takiej pojemności bagażnika. Taka pojemność bagażnika by była, gdybyśmy wyciągnęli z tego bagażnika wszystko łącznie z tą dojazdówką. Teraz bagażnik ma 480 litrów. Zobaczcie, jak on jest wyciszony tutaj. Ale tutaj są twarde plastiki. Nie ma żadnych haczyków, nie ma żadnych uchwytów do zamontowania siatki. Jest tylko i wyłącznie roletka. Dlaczego to wszystko powyjmowaliśmy? No żeby udowodnić Wam, że ten bagażnik faktycznie ma 480 litrów, ale bez tego koła i te wytłoczki są przygotowane na podłogę, która jest niżej położona, no i wtedy ten bagażnik faktycznie jest większy. W naszej specyfikacji, polskiej specyfikacji, ten bagażnik ma pewnie jakieś 400 litrów. Fotele oczywiście możemy położyć osobno 60-40 i mamy wcale nie płaską podłogę. No nie, ona nie jest płaska. Zobaczcie, stara dobra szkoła motoryzacji, czyli siedzisko muszę zdemontować i wtedy mamy płaską podłogę. I to samo zrobię z tej strony, w ten sposób i w ten sposób. No teraz to jest płaska podłoga. I zobaczcie, można tutaj te siedzisko trzymać cały czas w samochodzie, nie trzeba go zostawiać w garażu. I jak już przewieziemy tę kanapę albo szafkę, robimy pyk, pyk. Czy do Lamborghini Urusa można zamontować hak? Można. A czy do Fortinga T5 można zamontować hak? I tutaj sytuacja wygląda dość skomplikowanie, bo z jednej strony na razie homologacja nie przewiduje haka do tego samochodu, ale polski importer robi wszystko, żeby taki hak do tego samochodu mógł być zamontowany, bo masy auta wskazują na to, że jest to możliwe. No ale niestety, nawet jeśli ten hak będzie, to on nie będzie hakiem z możliwością ciągnięcia przyczepy, więc to będzie tylko hak na bagażnik na rowery. Ale można zamontować bagażnik na dach.
Czasami mam wrażenie, że mogę służyć za wzorzec metra, a tak naprawdę wzorzec 198 cm. Mam właśnie taki wzrost i mieszczę się tutaj, widzicie? Chcę SUV, a miejsca jest tutaj jakby trochę więcej. Płaska podłoga, miejsce na stopy jest. Dodatkowo zobaczcie, tutaj mamy taką fajną przegródkę i haczyk. Tyle z pozytywów. Fajną rzeczą jest też to, że mamy tutaj dwie kratki nawiewu, mamy tutaj USB i w zasadzie tyle. Mamy też podłokietnik z cup holderami. No i tego miejsca faktycznie jest całkiem sporo. Siedzisko mogłoby być trochę dłuższe, ale nie narzekam. Oparcie jest wysokie, zagłówek z mocną regulacją i dodatkowy mam tutaj jeszcze haczyk. I uwaga, z tyłu są dwie lampki, bo czasami zwracacie na to uwagę, że to skandal, że w samochodzie nie ma z tyłu oświetlenia. Więc mamy tutaj oświetlenie, co więcej, w tej jednej specyfikacji, za tę jedną cenę 129 900 zł mamy duży panoramiczny dach otwierany. To nie jest tylko duża tafla szyby, to jest podzielone na dwie, okno dachowe otwierane. Tutaj, moi drodzy, się dzieją cuda, bo tutaj jest twardo, to jest sztuczna nitka z wtryskarki, tu jest sztuczne włókno węglowe, tu jest sztuczne aluminium, a tu jest prawdziwe piano black. To jest prawdziwa nitka i tu jest trochę miękko, a tu twardo. System audio w tym przypadku akurat no-name. Szukając pozytywów zauważyłem, że jest tutaj próg osłonięty, więc mając jasne spodnie mogę wystawić nogę i sobie nogawki nie pobrudzę. Czy wystrój wnętrza podąża za tym, jak ten samochód wygląda na zewnątrz? No, nitka z wtryskarki, materiał nieprzyjemny w dotyku, ale miękki. Tutaj już zdecydowanie bardziej jest twardo, a schowek jest olbrzymi. Tutaj mamy drugi schowek, chłodzony i to powiem Wam szczerze, że wyłożony jeszcze czymś w rodzaju takiej gumowej podkładki. Dwa cup holdery i kolejny schowek z portem USB do ładowania. Mistrzostwem świata jest ten uchwyt na telefon. Ten uchwyt na telefon, on oczywiście nie jest fabryczny, ale fabryczne jest montowanie do tego telefonu chowane taką osobną klapką. Zobaczcie, jak to wygląda estetycznie. Wielu producentów mogłoby wziąć przykład z Fortinga i coś takiego zrobić u siebie. Owszem, Dacia coś takiego ma i oferuje nawet jako akcesorium uchwyt na telefon. Ten uchwyt na telefon jest dokupiony zewnętrznie, po prostu jako gadżet motoryzacyjny, ale to się sprawdza i to działa. Nie sposób nie powiedzieć, nie wspomnieć o tych przepięknej urody kratkach nawiewu, które przypominają oczywiście te z Mercedesa. Ale zobaczcie, znowu, całkiem nieźle to działa. Co prawda klimatyzacja już tak dobrze nie działa, bo mam nastawioną tutaj temperaturę na 26 stopni, a czuję się jakby było 20-21 stopni. A propos klimatyzacji, mamy osobny panel do sterowania klimatyzacją, mamy jedno pokrętło właśnie do regulacji temperatury, drugie pokrętło do regulacji nawiewu. Te przyciski, które tutaj się znajdują na tym panelu, one są dotykowe i wydają takie śmieszne dźwięki, jak je uruchamiamy. Więc czasami można przez przypadek po prostu ręką coś tutaj nadusić. Dwa ekrany, ale to jest oczywiście kwestia gustu, jak wygląda to, co na nich się wyświetla. Jedno jest pewne. Sposób wyświetlania wszystkich informacji jest taki przypominający czasy z poprzedniej dekady, ale kontrast tych ekranów jest zdecydowanie na plus. To menu na ekranie centralnym jest dość proste. Mamy kilka tak naprawdę aplikacji, kilka funkcji. Mamy kwestię telefonu, multimediów, radia i właśnie możliwość sparowania telefonu z samochodem. Ale żeby to zrobić, musimy zainstalować na telefonie Carbit Link. To jest aplikacja, która nie jest zweryfikowana przez Google. Jeśli ktoś tego nie chce robić, to uwaga, za 500 zł... Mnie to prezes ma do zapłacenia 500 zł za tę szafkę, co mu przewoziłem. Importer dorzuca tutaj takie urządzenie, które umożliwia sparowanie normalnie telefonu za pomocą Car Apple Play'a albo Android Auto. No, jakość tego połączenia jest oczywiście różna, czasami to się zrywa, czasami nie, dźwięk idzie po Bluetoothie, no ale przynajmniej mamy jakąś nawigację, bo fabrycznie nawigacji nie mamy. Żeby obsługiwać to menu, które jest dość proste, jak powiedziałem, trzeba znać kilka takich myków. Na przykład do menu można się dostać za pomocą przesunięcia palca z góry ekranu i tutaj mamy dostęp do kilku funkcji, czyli na przykład Wi-Fi, jeśli w samochodzie będzie karta SIM. Możemy zrobić głośniej, ciszej, możemy rozjaśnić ekran albo ustawiać radio w takim skróconym
widoku menu. Mamy też kilka funkcji, czyli na przykład wyłączenie ekranu. O, i wtedy ten ekran tak się świeci. Możemy schłodzić szybko wnętrze, czyli przejść do ustawień klimatyzacji, która, jak słyszycie, będzie od razu chłodzić to wnętrze i możemy niekoniecznie z menu klimatyzacji przejść do ustawień czy włączenia po prostu ogrzewanych foteli z przodu, bo takie tutaj są w standardzie. Poza tym opcji nie ma zbyt wielu więcej. Jeśli wejdziemy w ustawienia samochodu, no to możemy się pobawić ustawieniami systemów. I tutaj też ważna informacja. Powiedziałem Wam już, że ten samochód czasami przypomina i wygląda na taki analogowy, stary samochód. I takie można odnieść wrażenie, patrząc na systemy, które tutaj są dostępne. O Jezus, aż się przeraziłem. Zobaczcie. Możemy ustawić sobie, skonfigurować dowolnie ten przycisk na kierownicy, bo na kierownicy też mamy przyciski, ale to też nie jest dowolna konfiguracja, tylko mamy 3 opcje do wyboru. Możemy wyłączyć ekran, możemy wyciszyć radio, albo możemy zrobić zdjęcie. No tak, na przykład z kamery, która tutaj jest, ale nie w tej wersji. Mamy oczywiście możliwość regulacji układu kierowniczego. Mamy sportowe, normal i standard, czyli cozy albo standard. No tak, możemy ustawiać sobie wysokość otwierania klapy, możemy ustawiać czy chować lusterka. Tutaj mamy możliwość regulacji lusterek, ale nie ma przycisku do ich składania. Dopiero złożyć możemy je za pomocą tutaj ekranu dotykowego. Proszę bardzo, działa to? No nie działa. Czemu to nie działa? Nie działa. A jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, to mamy regulację wysokości elektryczną i cały fotel jest regulowany elektrycznie oczywiście, ale nie ma pamięci. Tutaj mamy standardowo otwieranie szyb i zamykanie wnętrza. Mamy ESP i możliwość otwierania klapy. W konsoli centralnej dźwignia zmiany biegów. To jest dwusprzęgłowa skrzynia 7-biegowa. Mamy tryby jazdy. O, to jest ciekawostka. Mamy tryby jazdy. Tryby jazdy są 2. Eko, Sport i tryb, który nie nosi żadnej nazwy, czyli nie jest normal, ani nie jest standard. Po prostu jest trybem bez trybu. Przecież powiedziałem, że to jest analogowy samochód i ten samochód sam nie parkuje, chociaż mamy system kamer 360 stopni. Zobaczcie, na tym niedużym wyświetlaczu mamy system nawet trójwymiarowy, a to oznacza, że mamy ten rzut samochodu i możemy sobie dowolnie przesuwać, jak to auto wygląda na tym naszym wspaniałym parkingu. Tu widzicie tę kamerę dookoła, ona lata, możemy tak sobie tu wszystko sterować. Mamy pozycję koła, czyli jak skręcam kierownicą, to widzę, w jakim położeniu mam przednie koła. No i możemy tutaj sobie to ustawiać dowolnie, czyli na przykład możemy włączyć albo wyłączyć te linie pomocnicze, no i w zasadzie tyle. Najważniejsza informacja, jeśli chodzi o napęd, czyli silnik 1.5 turbo doładowany z wtryskiem bezpośrednim, 177 koni mechanicznych i 260 Nm. Patrząc na parametry tego samochodu, to te 177 koni mechanicznych to jest zdecydowanie czołówka, jeśli chodzi o chińską konkurencję, bo przypominam, Jayku, Omoda mają silnik, który został wykastrowany do 147 koni mechanicznych. Beijing ma też podobną moc jak w tym przypadku, a MG HS to jest 162 konie mechaniczne. Oczywiście wszystkie te samochody, testy tych samochodów możecie zobaczyć na naszym kanale, do czego serdecznie zapraszam. No ale czy 177 koni powoduje, że to jest demon prędkości? Auto jest dość lekkie, ma 1550 kg, więc to nie jest ciężki samochód. Niska masa, stosunkowo duża moc, to wszystko powoduje, że ten samochód nawet jako tako jest dynamiczny, ale spojrzymy w papiery, to przyspieszenie do setki 9 sekund. Wciskam pedał gazu, nic się nie dzieje, czyli przez tą skrzynię biegów to poczucie dynamiki jest zdecydowanie niższe. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Gorsza rzecz to jest trakcja. Napęd wędruje w tym samochodzie tylko i wyłącznie na przednią oś. I nie daj Boże, jak zrobi się trochę wilgotno, jak spadnie delikatny deszczyk, to przy delikatnym nawet dodawaniu gazu jedziesz sobie spokojnie, mokra nawierzchnia, dodajesz gazu, trakcja od razu jest gubiona i koła zaczynają mielić w miejscu. To jest raz nieprzyjemne, dwa niebezpieczne,
No, w połączeniu z tym, że w tym samochodzie nie ma zbyt wielu systemów, które mają dbać i czuwać nad moim bezpieczeństwem, no to może powodować, że możemy tutaj się czuć niebezpiecznie. Z drugiej jednak strony wielu kierowców pokochać może ten samochód właśnie za brak tych wszystkich rozpraszaczy. Wiele osób zadaje sobie pytanie w takim razie, jak ten samochód, jak Fortig T5 zdobył homologację europejską? Odpowiedź jest prosta. Homologacja indywidualna, jednostkowa i wtedy tak naprawdę wszystkie przepisy, które wprowadza Unia Europejska, czyli wprowadzane są na danym obszarze, są nieistotne, bo na zasadach homologacji jednostkowej ten samochód dopuszczony jest do ruchu, dopuszczony jest do sprzedaży. No i wtedy oczywiście nie liczą się normy emisji spalin, nie liczą się wszystkie elementy, które muszą być w samochodzie, który homologowany jest na dany rynek. Tutaj nie mamy systemu, który czyta znaki drogowe. Tutaj nie mamy systemu, który utrzymuje samochód w pasie ruchu. Tutaj mamy zwyczajny tempomat, nieaktywny, tylko po prostu zwykły tempomat. Co więcej, nie mamy systemów, które teraz w Unii Europejskiej są obowiązkowe, czyli systemy, które badają moją koncentrację i jak tylko gadam do Was, a nie mam wzroku skierowanego na drogę, zaczynają mnie ostrzegać i pikać. Tego tutaj nie ma. To fajne jest, czy nie? Piszcie w komentarzach. Pozwólcie, że z trybu normal, czyli z trybu bez trybu, przejdę w tryb sport. Czy to coś zmieni? Trzymam 1500 obrotów, wciskam tryb Eco, obroty nie spadają, wciskam tryb normal, obroty nie spadają, wciskam tryb sport, obroty nie spadają. Czyli tryb sport tak naprawdę wiele tutaj nie wnosi i tak, że mam wrażenie, że niewiele wnosi, jeśli chodzi o układ wspomagania, bo ten układ wspomagania mogę sobie zmienić tutaj, jego sztywność mogę zmienić, są 3 poziomy, no i oczywiście lekcja obowiązkowa, czyli trzeba od razu przejść w tryb sport, żeby wtedy jako tako ten układ kierowniczy działał i sprawiał przyjemne wrażenie podczas jazdy. Już się nie mogę doczekać tej szybszej jazdy. Wow, słyszycie, co się dzieje? Biegi zmieniane są przy 5000 obrotów, to w trybie sport i mam wrażenie, że faktycznie trochę w tym trybie sport ten samochód dostaje nieco powietrza w żagle i jest taki zdecydowanie bardziej albo troszeczkę bardziej dynamiczny. No dobrze, ale przy wyższych prędkościach jak to wygląda? Pierwsza rzecz, która przy wyższych prędkościach jest odczuwalna, to hałas. Auto nie jest jakoś szczególnie dobrze wyciszone. Siedziałem i jeździłem chińskimi innymi samochodami w podobnej cenie, które zdecydowanie były lepiej wyciszone. Mam 1700 obrotów, mam niecałe 100 km na godzinę, mam tryb sport, wciskam pedał gazu. No jest wyczuwalna ta zwłoka. Samochód zaczyna hałasować, silnik zaczyna wyć. No i cóż, do 120, do 130 przyspiesza bez problemów. No ależ, znowu, skasowałem, zresetowałem wskazania zużycia paliwa, więc zaraz ukaże się po naszej trasie testowej, jak z tym spalaniem. Producent podaje, że średnie zużycie paliwa to jest 7,5 litra na 100 km. Przyznam się Wam szczerze, że śledzę z dużą uwagą komentarze, które zostawiacie pod naszymi filmami. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. I użytkownicy chińskich samochodów chwalą się tam stosunkowo niskim spalaniem. No, nie udało mi się zejść poniżej 8 litrów w żadnym chińskim samochodzie, więc zobaczymy, ale napiszcie, jeśli ktoś użytkuje Fortinga T5, napiszcie, jakie jest takie realne zużycie paliwa, bo jestem tego ciekaw. Jedno, co przy takich prędkościach autostradowych jest odczuwalne, no to zawieszenie. Ono jest bardziej skonfigurowane, jakby sztywniejsze. Ono jest skonfigurowane dość sztywno. To dobrze, bo przy stosunkowo wysokim nadwoziu, jakim jest bez wątpienia T5,
no to jako tako ten samochód jeszcze zachowuje się, nie jest podatny, mimo tego wzrostu, nie jest podatny na podmuchy wiatru, więc to akurat jest dobre. Myślę, że zawieszenie jest tutaj dość mocnym punktem i wydaje się, że ten silnik też jest mocnym zawieszeniem. Dużo psuje skrzynia biegów, dużo psuje wyciszenie wnętrza tego samochodu i dużo psuje brak w zasadzie tych systemów. Chociaż tak jak powiedziałem, dla wielu to jest rzecz, która będzie dużym plusem. Pozwólcie, że sprawdzę teraz, jak działa tempomat. Ustawię tempomat na 120 km na godzinę. Teraz to jeszcze tutaj set, proszę bardzo, jest 120 km na godzinę. Ustawiam, no i widzicie, mówiłem, że nie jest aktywny. On po prostu utrzymuje zadaną prędkość, niezależnie od tego, co jest przed samochodem, czyli nie ma żadnych tutaj radarów. No ale okej, dokulamy się zaraz do 120 km na godzinę. Ja sobie tutaj tym przyciskiem sprawdzę, jakie jest średnie spalanie. 9,4 to jest średnie spalanie jak na razie z mojej jazdy całej, a zrobiłem tym samochodem, przyznam się Wam szczerze, no całkiem sporo, bo ponad 400 km, ale zresetuję to spalanie przy prędkości 120, żeby zobaczyć, jak wygląda spalanie przy takiej prędkości na autostradzie albo na drodze ekspresowej. No to będzie ciekawe, żeby zobaczyć, jak to spalanie wygląda. Ten układ kierowniczy też jest taki, no, niezbyt precyzyjny. Cały czas muszę kontrować, to nie ma jakiegoś szczególnego wiatru, a cały czas muszę gdzieś tutaj jakby kontrować i ustawiać ten samochód w pasie ruchu, więc to jest dość męczące. Ważne też, żeby powiedzieć, jak wygląda kwestia widoczności. Bo z jednej strony mam bardzo duże lusterka, plus za ich wielkość, plus za to, że ich nie słychać, ale minus za to lusterko wsteczne, bo przy tak położonej szybie, przy tak narysowanym nadwoziu, no to ta widoczność do tyłu nie jest jakoś satysfakcjonująca, bym powiedział. O, teraz powinno być tak. Chociaż w tym lusterku, wiecie co, wszystko się odbija. Ono jest jakoś tak zrobione, że niezależnie w której mamy pozycji, czy w pozycji do jazdy w nocy, czy w dzień, w tym lusterku wiele rzeczy się odbija. Zresztą tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że te wyświetlacze, które są przede mną, one też gdzieś czasami odbijają się w przedniej szybie. Volkswagen na przykład w Passacie zrezygnował z tradycyjnego daszka nad zegarami, ale wcześniej zastosował na tym wyświetlaczu taką specjalną folię, która powoduje, że nie ma żadnych refleksów i wtedy nie jest widoczny wyświetlacz w przedniej szybie. Ale pamiętam, że jeżdżąc Mazdą, jeśli dobrze pamiętam, CX-60, ten sam efekt był jak tutaj, czyli ten wyświetlacz odbijał się czasami w przedniej szybie albo w szybie bocznej. To są może detale, ale detale, które tak naprawdę przy dłuższym obcowaniu z samochodem mogą irytować. Oczywiście do tego wszystkiego można się przyzwyczaić. Przyzwyczaić się też można do tego, o tym Wam nie wspominałem, ale ten cały tunel środkowy, jak go mocniej tutaj łokciem szturchnąć, to on pracuje, więc nie jest jakoś to super wszystko zmontowane, ale na szczęście nie trzeszczy. Przy 120 spalanie jest książkowe, 7,5 litra. No tylko pamiętajcie, że mam ustawioną prędkość na tempomacie i to jest jazda z taką prędkością autostradową, więc 7,5 to jest realne zużycie w mieście. To zużycie rośnie do 9,5 litra na 100 km, bo trzeba powiedzieć, że te 177 koni mechanicznych to nie jest wcale mało i ten samochód swoim wyglądem trochę może prowokować do tego, żeby gdzieś tam próbować z niego wykrzesać jako taką dynamikę, no więc to znajduje później odzwierciedlenie w spalaniu. Moi drodzy, nie ma się co tutaj więcej rozwodzić. Reasumując, samochód świetnie wygląda. Samochód zdecydowanie gorzej wygląda w środku. Ten design wnętrza moim zdaniem nie podąża za tym, jak to auto prezentuje się na zewnątrz. Ale zdecydowanie najgorszym punktem tego samochodu jest jednak to, jak to auto jeździ. Problemy z trakcją
jako taka dynamika jazdy i bardzo wolno działająca skrzynia biegów to są elementy, które tak naprawdę mogą irytować podczas użytkowania tego samochodu. No i też słabe wyciszenie kabiny to jest kolejna rzecz, która na pewno nie będzie sprzyjała komfortowi podczas długich wypraw. Bo tam podczas długich wypraw miejsca na tylnej kanapie jest. A resztki przyjemności z jazdy odbiera dziwnie skalibrowany pedał gazu. Pod nogą nie stawia praktycznie żadnego oporu, przez co bardzo trudno jest precyzyjnie nim operować. Podobnie zresztą pedał hamulca. Działa zero-jedynkowo, nie stawiając żadnego oporu. Mam objeżdżone wszystkie samochody, które są obecne na naszym rynku i oferowane są na polskim rynku. Samochody oczywiście produkcji chińskiej. I na pewno zapytacie, czy Forting, tak fajnie wyglądające auto, warte jest uwagi? Moim zdaniem jest wiele innych samochodów chińskich producentów, które w podobnym budżecie, czyli za około 129 900, za około 130 tysięcy złotych, będą jeździły zdecydowanie lepiej, ale niekoniecznie tak fajnie będą wyglądały. Więc jeśli ktoś lubi jeździć podróbką Lamborghini Urusa, to proszę bardzo. A jeśli komuś bardziej zależy na tym, jak samochód jeździ, to może Forting nie jest tutaj pierwszym wyborem. No i na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Forting objęty jest 5-letnią gwarancją z limitem kilometrów 150 tysięcy kilometrów i jeśli importer zdecyduje się na fabryczne, czy dokładanie tutaj już w Polsce instalacji LPG, to ona też będzie objęta gwarancją. Z kolei swoją drogą to dość zabawne, bo jeśli ktoś chciałby obniżyć koszty użytkowania takiego samochodu, to musi się wstrzymać z zakupem Fortinga, bo niedługo pewnie pojawi się wersja LPG. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Co jest jednocześnie rozbite i całe? Namiot.